chce pan dalej dyskutować, no to pojedziemy na komendę, ustalimy tą tożsamość. Dla mnie nie ma problemu. Podałem panu jestem podstawę, podejrzany na za jakiej ma pan mi podać dowód osobisty, swoje dane osobowe. Powiedział pan do mnie, że Artykuł jestem podejrzany. 65 kodeksu wykroczeń, a na podstawie artykułu 45 KPOW zaraz pana zatrzymam i doprowadzę do najbliższej jednostki w celu ustalenia tożsamości. Informuję pana, że jeżeli nie będzie się pan stosował do moich poleceń, zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego, do których mam prawo. Proszę pana, od razu panu mówię. Na Pan podstawie powiedział do artykułu mnie, że jestem podejrzany 15 złamania ustawy o przepisów. policji. Coś jeszcze? Czy osobie, którą pan podejrzewa, należy się informacja o tym, jaki przepis łamie? Powiedziałem panu swoje, ja nie jestem tutaj, żeby z panem Ja panu... dyskutować. W związku z niedawno opublikowanym prologiem materiału z Mławy, portal Nasza Mława zapytał lokalną policję, co się wydarzyło, a ta jej odpowiedziała w następujący sposób. W związku ze zgłoszeniem z dnia 15 listopada w godzinach porannych funkcjonariusze udali się na ulicę Nową, gdzie w rejonie jednego z zakładów pracy ma przebywać mężczyzna bez określonego celu i nagrywać film pomimo zakazu nagrywania. Na miejscu policjanci zastali mężczyznę, który swoim zachowaniem wzbudził podejrzenie funkcjonariuszy, że może być osobą poszukiwaną. W toku wykonywanych czynności zachował się nerwowo, odmówił podania swoich danych osobowych oraz nie udostępnił policjantom żadnego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji w celu ustalenia danych. Swoim zachowaniem popełnił wykroczenie z artykułu 65 KW, za co został na niego nałożony mandat karny, którego przyjęcia odmówił. W związku z powyższym wobec mężczyzny prowadzone jest postępowanie o wykroczenie i zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Mławie. Informuje portal Nasza Mława aspirant Aneta Pruśk z Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Przy założeniu, że rzeczywiście pani aspirant takiej informacji udzieliła, to zauważam, że kolejny funkcjonariusz na dzień dobry mnie pomawia, bawi się w sąd i zwyczajnie pieprzy głupoty. Prolog do tego materiału już widzieliście, jeśli nie, to wyświetla się on wam teraz w prawym górnym rogu, będzie też dostępny w opisie pod filmem. Przejdźmy teraz do dania głównego. Dobry. Może pan. Na powiatowa policji w Mławie. Powód interwencji mamy takie zgłoszenie, że chodzi właśnie pan i nagrywa i w jakim celu jest zgłoszone. Proszę pana, ja panu ten cel mogę wyjawić. Ja jestem ogólnie zainteresowany takimi różnymi strefami, między innymi przemysłowymi, jak tutaj. Interesuje mnie logistyka. Jeżeli coś ciekawego architektonicznie jest, to też, ale też i cała infrastruktura. No i chodzę i sobie nagrywam takie obiekty. Jak właśnie tutaj bardzo ciekawa strefa przemysłowa i to jest właściwie tyle, proszę pana. Czyli jakieś tam pana zainteresowanie Tak, jest? oczywiście, proszę pana, tak. Dziennikarzem pan jakimś jest? Nie. Proszę pana, ja robię to na użytek własny, ale ogólnie od czasu do czasu publikuję, tak się zdarza. Tylko tak informacyjnie, że jakichś tam wizerunków osób trzecich to tam... Tak, proszę pana, nie ujawniam wizerunków. Jeżeli gdzieś publikuję, to robię tak, proszę pana, że zakrywam twarz, zmieniam głos. Jak mi się zdarzy policja, nawet gdzieś to nawet imienniki, bo widzę, że panowie macie, to imienniki. Także oj, proszę nagramy. Wiecie panowie, czego będę chciał już, nie? Teraz? Wiem. No. Jakiś dokumencik mogę od pana A prosić? dlaczego, proszę pana? Przecież ja jestem podejrzany o przestępstwo albo Znaczy, wykroczenie? jest interwencja. Ja wiem, ale... Musimy... Zaraz z panem porozmawiamy, dobrze? Musimy, że tak powiem, ustalić dane, z kim rozmawiamy i tak dalej, tak? Ale proszę pana, ja rozumiem, że jest zgłoszona interwencja, tylko ja nie robię z tego co wiem nic nielegalnego, pan też nic nie będzie nic wielki.
Nie jestem podejrzany o przestępstwo i wykroczenie. Dlaczego ja bym miał podawać dane, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ja tak naprawdę jestem objęty interwencją przez kogoś innego? Jeszcze. Także czemu? Bo wie pan, to nie jest tak, że ktoś podchodzi do kogoś i chce dane, bo ktoś coś legalnie robi, ja panu mówię wszystko. Po co moje dane? Znaczy, no tak, ja panu powiedziałem, czego dotyczy interwencja i teraz chciałem... Ale to wie pan, to, że jakieś widzi pan, osoba, która popełnia wykroczenie, zgłasza, że ktoś legalnie coś robi, to jeszcze nie jest powód, żebym ja ujawniał osobom obcym, kompletnie mi nieznanym, dane moje, no po co? A zwłaszcza, proszę pana, powiem tak, ale może do tego dojść w jeden sposób. Widzi pan, że tutaj ci ludzie chodzą sobie Tak, poza ale na razie przejściem. te czynności prowadzimy Ale z Dostaną oni mandaty? Zostaną rozliczeni za te wykroczenia, tak? Ale pytam się, czy ten, bo wie pan co, Nie mogę panu powiedzieć takiej Dobra, okej, informacji. proszę pana, 22 czerwca w miejscowości Łask pan aspirant sztabowy Paweł Kuchnicki rozpoczął wobec mnie interwencję. Czynność legitymowania w dalszym ciągu ją prowadzi. Powiedział do mnie wyraźnie, że nie zakończył jeszcze. Niech pan wyjdzie na chwilę do mnie. Poproszę pana na sekundeczkę, dobrze? Nie pan powtarza za mną. Ma pan prawo do złożenia zażalenia do właściwego miejscowego prokuratora. Niech pan powtarza. W związku z czym ja w tej chwili jestem w trakcie legitymowania przez inną osobę. Jak ona się zakończy, to legitymowanie przez tą osobę, podam panu dokładne dane, może pan zadzwonić do komendy powiatowej w Łasku Ale i to już, wtedy... że tak powiem, jest inna To nie komenda dotyczy i tego, inny tak? organ, Ja tak? rozumiem, że to nie Jesteśmy dotyczy, ale komendant proszę pana, ja jestem w trakcie filmowy. legitymowania przez inną osobę, przez policjanta wyższego od pana stopniem. On powiedział mi wyraźnie, że nie zakończył jeszcze czynności, wziął samochód i odjechał. Nie będę się 35 raz legitymował komuś, kiedy jestem w trakcie legitymowania. Znaczy, ja pana informuję, że ma pan obowiązek, tak? Oddać mi swoje Obowiązek, dane proszę osobowe. pana, mam wtedy. Ja, Na proszę podstawie pana, w tej artykułu- chwili jestem w trakcie podawania policji danych. Pan aspirant Na sztabowy. podstawie artykułu 65 kodeksu wykroczeń, tak? Ma pan obowiązek podać swoje Nie. dane osobowe, Proszę a pana, jeżeli nie, to jest taki artykuł 45 KPOW. Mam prawo doprowadzić pana do najbliższej jednostki w celu ustalenia pana danych osobowych. Proszę pana, artykuł 65 jest artykułem zrębowym, niezupełnym, mówi o sankcjach, gdyby ktoś nie wykonywał tego, jeżeli ma obowiązek. Ja panu powiedziałem, że ja, To po już jest pierwsze, pana interpretacja, ja to pana nie jest moja tylko informowałem. interpretacja, tylko takie mamy orzeczenie sądowe. To jest po Ja pana pierwsze. poinformowałem, jak to wygląda prawnie, tak? Czy ja Proszę. chcę poprosić, żeby pana tylko dokument. Ja proszę potwierdzić pana, dane wie pan co, tożsamości. ja panu coś powiem. Ja sobie chodzę legalnie. Chodzę sobie legalnie, nic nie robię. A to, że ktoś zgłasza jakiś problem, Może to jest jego problem, To jest proszę właśnie pana. w celu tego, że ten pan może konsekwencje jakieś na drodze cywilnej wyciągać wobec pana. Wobec mnie, ale co ja zrobiłem takiego? To jeżeli To, pan że jest udostępni... na przykład Jeżeli, a jeżeli, zezwolenia. wie pan co, jeżeli pan pobije przechodnia na drodze, to teraz ja będę pana zaczepiał, o pan, wie pan co, podaje pan mi dane, wszystko, adres, bo jeżeli kogoś pan pobije, to da, no nie zakładamy, że jeżeli coś się stanie. Ja nic nie zrobiłem teraz. Jestem całkowicie w tej chwili osobą, która nie popełnia żadnego wykroczenia ani przestępstwa. Nie mówi pan, że jestem podejrzany o takie. Nie zachodzą przesłanki z artykułu 14, a z artykułu 14 może pan korzystać wtedy, kiedy zachodzą, z artykułu 15 może pan wtedy skorzystać, kiedy zachodzą przesłanki z artykułu 14. Wie pan, że na początku artykułu 15 jest napisane, że pan 15 korzysta wtedy, kiedy z 14 zachodzą? Tak czy nie? Słucha pan, nie jestem od tego tutaj, żeby z panem tutaj dyskutować i wie pan. A ja kłócić, jestem tak? od tego, żeby nie podawać swoich danych komukolwiek, Ale to nie gdziekolwiek jest sytuacji, kiedy nie proszę jestem pana, podejrzany. Jesteśmy organem uprawnionym. do Jesteście takich panowie rzeczy uprawnionym, to nie znaczy, że Przedstawiłem możecie się korzystać panu zawsze. i Nie podałem możecie artykuł panowie korzystać prawny. zawsze z tych... Dlatego poproszę Wie- pana jeszcze raz dobrowolnie, żeby pan podał Wie pan swoje co, dane na osobowe. zlecenie prywatnej firmy, ponieważ ja chodzę i robię legalne rzeczy, pan mnie legitymuje. Wie pan co? No nie, muszę odmówić tej sytuacji. Jeżeli będzie trzeba, będziemy wzywać BSW. Ja już proszę pana w Znaczy, takich... wie pan, trudno. Dobra, no. proszę pana. Ja chcę tylko dane osobowe ustalić panu. Ale to nie, proszę pana, dane No takie są osobowe moje to są rzeczy kompetencje. wrażliwe, tak? Ale proszę pana, jesteśmy organem takim uprawnionym do takich rzeczy, tak? Te dane Uprawnienie, są tylko dla nas. uprawnienie, proszę pana, no właśnie pan Paweł udowodnił mi, że nie, te dane nie są tylko dla policji, A jeżeli tylko ma szastan. pan jakieś zażalenia, to jak najbardziej może pan złożyć takie zażalenia. Ja proszę pana Na jestem, przykład na sposób przeprowadzenia interwencji. mówię proszę pana, że jestem w trakcie, może pan to ustalić,
Ostatni raz panu to mówię. Toczą się już postępowania w prokuraturze przeciwko policji w związku z takimi rzeczami. Dobrze, Już byłem oczywiście, jak przepraszany przez najbardziej. komendantów. Proszę pana, teraz tak. Ja jestem w trakcie legitymowania przez pana Pawła Kuknickiego z policji, aspirant sztabowy, Komenda Powiatowa Policji Łask, Wydział Drogowy. Jestem w trakcie legitymowania. Nie mam obowiązku każdemu ze 100 000 policjantowi się Że to ma pan legitymować. obowiązek, no bo jest taka... Jeżeli ja mam, proszę interwencja. pana, uprawnienia do jazdy samochodem, to oznacza, że mogę po pijanemu nim jeździć? Niech pan mi odpowie na to Proszę pana, pytanie. nie chcę z panem dyskutować, chcę ustalić pana dane osobowe. Dobrze, proszę Podejść pana- się do pana normalnie, Proszę a pan się pana, wyklucza. proszę pana, ja chronię swoje dane osobowe, w związku z czym, ponieważ nie podał pan mi, że jestem podejrzany o przestępstwo lub wykroczenie, nie popełniam takiego, nie zachodzą przesłanki z artykułu 14, w związku z czym nie ma powodu, żebym panu podawał dane osobowe. To jest moje Jest ostateczne pan stanowisko. podejrzany o popełnienie wykroczenia, Podejrzany jestem? że jest zakaz fotografowania. Nie wiem, czy pan nagrał to, ten zakład i Jaki? tak dalej. Dobrze. Jest zgłoszona, pracownik ochrony Aha, zgłosił, czyli tak, jestem na pana. podejrzany. Dobrze, dobrze. To teraz zmienia się sytuacja. Jestem podejrzany o popełnienie wykroczenia. Tak, dotyczące Dobrze, łamania proszę zakazu pana. regulaminu To firmy. teraz ja wylegitymuję się za minutę, jak pan mi wskaże. A ja jestem na terenie zakładu? Na terenie zakładu nie, proszę Czy pana, jak jest ja tu pan bym miał zakładu. działkę, to nie mogę się fotografować na tej, ponieważ pan wywiesił zakaz. Te zakazy nie mają mocy prawnej, proszę pana. Dobrze, proszę pana, ale ja jestem tylko, żeby zweryfikować pana dane Ale pan osobowe. powiedział, że jestem podejrzany o popełnienie wykroczenia. Podejrzany. A to nie Dobrze, jest stwierdzenie, poproszę że pan poproszę o przepis prawny albo z ustawy, albo z rozporządzenia mówiący o tym, że z miejsca publicznego nie mogę fotografować. Nie może pan sobie zmyślać przepisu. Dobrze, proszę pana, pytam pana po raz ostatni, czy da pan mi jakiś dokument stwierdzający pana tożsamość? Po raz ostatni pana proszę o podanie przepisu, który mówi o tym, że nie mogę z tego miejsca fotografować, bo pan o to mnie podejrzewa. Ja nie będę na Proszę pana, podstawie podejrzewam, zmyślonego. Chcę zweryfikować to wszystko, Powiedział pan, że jestem podejrzany. tak? To Chcę pan mnie zweryfikować, podejrzewa. Czy rzeczywiście pan tutaj naruszył jakiś przepis, No to niech pan idzie szukać Nie. tego przepisu. ale ja najpierw chcę poczekam. ustalić, z kim rozmawiam. Ale dlaczego pan chce się najpierw panu przedstawiłem. ode mnie, ale to, że pan się przedstawił, to nie ma żadnego znaczenia, proszę pana. I podałem panu Dobrze, proszę podstawę pana. prawną danych osobowych. Podstawę prawną, na jakiej podstawie ma pan podać mi swoje dane osobowe, tak? Nie wiem, czego pan nie rozumie. Panie posterunkowy, po pierwsze nie mogę być tu podejrzany zasadnie o Pierwszy żaden nie posterunkowy, starszy posterunkowy. Nie, musi się pan szkolić stopni policyjnych. No, pan jest sierżantem, przepraszam pana. Więc jeżeli Przepraszam. chce pan dalej dyskutować, no to pojedziemy na komendę, ustalimy tą tożsamość. Dla mnie nie ma problemu, bo panu podałem podstawy, jakie prawne. Pan powiedział, że jestem podejrzany, nie podał pan mi przepisów. Podałem którym panu jestem podstawę, podejrzany na za- jakiej ma pan mi podać dowód osobisty, Powiedziałem swoje dane panu coś. osobowe. Powiedział pan do mnie, że Artykuł jestem podejrzany. 65 kodeksu wykroczeń, a na podstawie artykułu 45 KPOW zaraz pana zatrzymam i doprowadzę do najbliższej jednostki w celu ustalenia tożsamości. Informuję pana, że jeżeli nie będzie się pan stosował do moich poleceń, zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego, do których mam prawo. Proszę pana, od razu panu mówię. Na Pan podstawie powiedział do artykułu mnie, że jestem podejrzany o 15 złamanie ustawy o przepisów. policji. Coś jeszcze? Czy osobie, którą pan podejrzewa, należy się informacja o tym, jaki przepis łamie? Powiedziałem panu swoje, ja nie jestem tutaj, żeby z panem dyskutować. Ja panu zadałem pytanie. Swoje prawa może pan dochodzić w Zadałem sądzie panu i ewentualnie złożyć zażalenie na sposób przeprowadzenia interwencji do miejsca właściwego Chce prokuratora. pan zawieźć na komendę osobę, która nie popełnia przestępstwa wykroczenia, nie jest to takie podejrzana i nie jest pan w stanie Za chwilę pan przepisów. popełnia wykroczenie, artykuł 65 kodeks wykroczeń, nie podając mi swoich Zmierzę się z danych. panem, panie... Więc ja napiszę wniosek do sądu, Dobrze. że utrudnia pan przeprowadzenie Dobrze, czynności panie- i utrudnia pan legitymowanie. Dobrze, panie sierżancie, ja obiecuję panu, że nie będę stawiał panu żadnego oporu. Więc Odmawiam w tej chwili podania panu danych, jeżeli mamy gdzieś dobrze, na w takim komendę, razie to poczekaj z jedziemy. panem. Ja założę rękawiczki i pojedziemy do jednostki. Nie musi pan mnie w ogóle, ja wejdę bez problemu żadnego, nikt pan nie musi, ja nie będę się w Wejdzie ogóle pan- opierał. Ja nie będę się w ogóle opierał, wykonam każde pana polecenie. Tak? Tak. To proszę pana o dowód osobisty. Nie mam dowodu osobistego, ja nie mówię o To wylegitymowaniu się. To proszę o pana dane osobowe, imię, proszę, nazwisko. proszę pana, ja panu powiedziałem, że ja panu odmawiam podania danych, natomiast wykonam panu każde po inne polecenie. Ale ja tylko panu wejdę do powiedziałem, samochodu. że nie może pan odmówić mi z podania swoich danych Mogę i osobowych, właśnie bo to jestem robię. organem uprawnionym do takich czynności. Ja panu powiedziałem, ja jestem uprawniony do kierowania Dobra, samochodem, nie ale będę po z panem pijaku nie mogę dyskutował. jeździć. Ja pójdę, jak pan chce, ja pójdę, nie ma problemu. Pójdzie pan dobrowolnie, tak? Dobrowolnie, Dobrze, proszę ja pana. tylko zgłoszę dyżurnego. Nie będę panu utrudniał w sensie doprowadzenia mnie gdziekolwiek. W żaden sposób, proszę pana.
Niech pan się przygotuje na batalię ze mną, nie? Bo ja tego panu Nie nie ma puszczę. problemu, proszę pana, ja panu podałem podstawy prawne. To, że pan się nie zna na przepisach prawa, to jest... Chciałem tylko Pana pana problem. dane osobowe stwierdzić i muszę to zrobić. Ja taki mam musi. obowiązek. Nie musi pan. Jeżeli jestem podejrzany o popełnienie wykroczenia, pan mówi, albo przestępstwa, pan nie jest w stanie nawet mi podać przepisu, jak ja mam. Pytam jeszcze raz pana. Ja panu Czy odpowiedziałem pan już na poda to swoje pytanie. dane osobowe? Ja, proszę pana, w tej sytuacji byłem i ja tę sytuację wygrywam. Jeżeli pan chce się ze mną w to mierzyć, ja zmierzę się z panem w to. Nie ma problemu. Całkowicie spokojnie, bez żadnego stawiania oporu panu. Nie będę stawiał żadnego oporu, obiecuję, wejdę do samochodu spokojnie, będę jechał, pojadę na komendę, panowie wykonacie sobie czynności i ja wtedy przejmę kontrolę nad tą sytuacją. To nie jest tak, że można sobie ludzi na chodniku legitymować, bo ktoś zgłosił, że mu się coś nie podoba. Proszę pana, ja panu powiem tak, jak ja to nagrywanie na przykład, znaczy nagrywanie nie jest zabronione, nie? To tak jak pan powiedział, tak? Może pan mnie nagrywać, może pan nagrywać czynności. Policja też już coraz więcej ma kamery, tak? Tak jest. Na umundurowaniu. Mhm. Czynności są wszystkie nagrywane, jest to legalne, tak? Mhm. I pan też może to nagrywać, tak? Z tym, że pan nie może tego rozpowszechniać, tak? Nagrywać czego nie mogę rozpowszechniać? Mojego wizerunku, A, proszę pana, ja pana wizerunku nie zamierzam i nigdy nie zamierzałem rozpowszechniać. mojego wizerunku, mojego imiennika, Czy ta- wizerunek twarzy, tak? To pan rozumie, tak? Ale jeżeli na przykład zobaczę jutro na Facebooku filmik, to chciałbym wiedzieć, kto go udostępnił, na przykład. Proszę pana, to wtedy pan może się zgłosić do administracji Facebooka i pan może dojść do tego, prawda? No nie do końca. Nie? Proszę pana, to jest taka sytuacja, nie? Jakby ktoś w samochodzie, widzi pan jakiś samochód i mężczyzna, a mężczyzna może bić kogoś w domu, nie? No to przecież pan nie podchodzi do niego Czekam i... chwilę. Czekam. Jedziesz kawałek do Polski. Ja proszę pana nic do pana osobiście nie mam, tylko stoję, ja byłem w tej sytuacji wielokrotnie, wiem jakie są moje prawa, no tyle. Jest też artykuł 14, a 15 służy do tego, żeby z niego korzystać, kiedy zachodzą z artykułu 14. To, że ktoś sobie powiesił znaki, jak ja zawsze podaję taki brzydki, brutalny przykład, To ale jest on... kodeks cywilny już, tak? Nie, proszę pana, nie ma żadnego znaczenia. Fotografowanie z miejsc publicznych jest całkowicie dozwolone. Ja panu powiem teraz tak, nie? Ja panu powiem. Byłem w takiej miejscowości Wędkowej, proszę pana. Policjant zadzwonił, przeprosił mnie i odstąpił od czynności legitymowania. Miejscowość Wędkowej. Jeżeli pan... Pójdziemy posłuchać tam zgłaszającego, tak? Najpierw co oświadczy i później podejdziemy do... Ja proszę pana czekam, nigdzie nie uciekam, ja nie jestem Poczeka pan, osobą. tak? Oczywiście. No to- Czekam tutaj, nie ma żadnego problemu. Ja myślę, proszę pana, że zgłaszał to raczej tam ktoś. Ponieważ tam wyszedł do mnie taki nieprzyjemny pan i miał tam do mnie pretensje. Dokończę panu tę sytuację. Miejscowość Wędkowy, powiat Tczewski, proszę pana, przyjechała drogówka akurat, ale tam były też zakazy fotografowania, też policjant się upierał, po czym przedzwonił do przełożonego, powiedział, o co go podejrzewasz, prawdopodobnie tak było. Okazało się, że o nic specjalnie nie ma, bo te znaki nie mają żadnego znaczenia dla tego. Jakbym tam wszedł, nie, proszę pana, to wtedy, Kodeks cywilny, tak? wtedy, proszę pana, jakbym tam wszedł, to mogę robić. Ale przecież pan wie, że jest coś takiego jak Google Street View. Przejeżdżają, wszystko jest fotografowane, żaden problem. Pan jest dużo spokojniejszy i nie ma tu... Rozumiem, że pan policjant się denerwuje, ale ja muszę stać na swoich prawach. Bo Ja jak rozumiem, odpuszczę- tak, ale no... Niepotrzebne, że tak powiem... Ja panu tutaj powiem, co ten pan dywagacje Paweł będą. zrobił. Ten pan Paweł zrobił tak, że tutaj wziął notes, wszystko było widać, co miał na notesie, to był policjant, dlatego ja chronię swoje dane. Jeżeli bym popełniał przestępstwo lub wykroczenie, albo pan by mi wskazał artykuł, z którego ja jestem podejrzany w popełnieniu przestępstwa wykroczenia, no to wtedy tak, legitymuję się od razu i nie ma żadnego problemu. Ale w sytuacji, kiedy ja nic nie robię złego, no przepraszam, ale tak jest. Jak widzi pan, ja nie jestem agresywny, mówię, nie ma problemu, pojedziemy grzecznie, nie będziecie panowie musieli nic, że tak powiem, używać żadnych środków. Ja do każdego innego pana polecenia się wystosuję, poza tym, że wylegitymować się. Tak po prostu nie tak. Też jest taka znana ogólnie, te zasady obowiązują za znakami ogólnie, tak jak ktoś wjeżdża, tam jak pan zobaczy, na terenie zakładu nie można tego lub tego, są takie zakazy. No i rzeczywiście na terenach zakładu nie można.
Nie wiem, czy to ten pan zgłaszał, czy ktoś inny. Od razu pana przepraszam, panie sierżancie, że nazwałem pana posterunkowym, po prostu mi się zlały. nic się nie stało, tak? Zlały mi się ten. Nic Także się nie stało. jak mamy jechać, to jedziemy, nie jest problemu. Nie, już kilka kroków. Dobrze, proszę pana, spokojnie, damy radę. Już tu koledze mówiłem, że ja byłem w takiej sytuacji i policja mnie na miejscu przeprosiła, bo zadzwonili do przełożonych, przeprosiła. Inaczej, przyznała się do błędu i tyle, a te znaki to obowiązują na terenie, a nie tu. No. Ja panu powiem więcej, ja bardzo mocno chronione obiekty wojskowe nawet filmuję. Jedyne problemy, które miały przez to, były osoby przed kamerami, a nie za nią. Jeżeli się upierały, bo jak pan się tutaj nie uprze, no to nie będzie żadnej sprawy, proszę pana. Znaczy posłucha pan, no ja chcę tylko dane ustalić pana i na tym się Rozumiem. sprawa kończy, bo rozmawiałem tutaj z tej firmy, nie mają, że tak powiem, zarzutów. No nie mają, no więc Co do pana obecności tutaj i zgłaszającego również jest brak. Więc tak wygląda sytuacja. No też Zgłoszenie jakieś było anonimowe, ale chcę ustalić tylko pana dane, zweryfikować i po interwencji. że Jeżeli tak ktoś powiem, tak? zgłasza, że ja chodzę sobie po prostu z kamerą i nagrywam, co jest całkowicie legalnie, to ja proszę pana, Ale proszę pana, zgodnie z moim doświadczeniem jestem zmuszony panu odmówić po prostu w tej sytuacji. Tak, Może ale nie proszę tak. pana, druga sprawa, ma pan zasłoniętą twarz, tak? Odsłonię pan, jeżeli pan chce. Proszę bardzo. no ja muszę zweryfikować Żaden to w systemie, problem. jak się pan nazywa, tak? Ja nie wiem, Ja- czy pan nie jest osobą poszukiwaną, Dokładnie. jeżeli Ja wiem, pan proszę chodzi z pana. zasłoniętą twarzą, tak? Ja panu odsłoniłem. Ja rozumiem, ale pan nie wie, czy ten pan jest poszukiwany i tamten pan jest poszukiwany. Nie wie pan, a mimo to panowie ich nie sprawdzacie. No, ale chodzą, nie ukrywają powiedzmy twarzy wizerunku, tak? Ale Bo- proszę pana, no przecież to jest całkowicie legalne. Przez 2 lata był zupełnie problem w drugą stronę. Całkowicie Rozumiem. legalne. Więc o co chodzi? Ostatnio miałem do czynienia z policjantem, który miał twarz zasłoniętą. Dosłownie tak robił jak ja, tylko miał tutaj komik. I nie zgłaszałem i nikt obok niego nie zgłaszał tego. Mam to też nagrane, jest opublikowane. I tyle. No proszę pana, mówię, nie popełniam przestępstwa wykroczenia, nie jestem podejrzany o takie, nie ma żadnego zakazu fotografowania z miejsc publicznych. Proszę Rozmawia pana, pan- od tego to już będzie, to będzie weryfikował sąd, ewentualnie jak ktoś No złoży dobrze. na drodze cywilnej sprawę wobec pana, tak? Dobrze, proszę pana, Bo ma każdy takie prawo, ale ja chcę pana dane ustalić i na tym się kończy panie interwencja. sierżancie, moja pozycja odnośnie tego, o co pan mnie prosi, pozostaje aktualna. Ja nie popełniam przestępstwa wykroczenia. To, że ktoś zgłosił, że ja idę, nie. Dobrze, czyli Jeżeli będzie trzeba, pojedziemy bez żadnego problemu do pana na komendę, czy tam na komisariat, gdziekolwiek, nie będę stawiał żadnego oporu. dobrze. To informuję pana na podstawie artykułu 45 jest pan zatrzymany w celu ustalenia tożsamości, dobrze? Rozumiem. Dobrowolnie pan pojedzie? Tak, oczywiście. Dobrze. To zapraszam tutaj do rady. Proszę bardzo. Niech pan mi powie, gdzie mam wejść. Gdzie usiąść, na które miejsce. Czy tam w rogu, czy gdzie? Drogo tam. Czy tam w rogu, czy gdzie? Drogo tam. Dobrze. Kolega z panem wszędzie. Proszę bardzo. Tak, dobrze. Tylko proszę pana, jest pan osobą zatrzymaną, muszę prewencyjnie założyć panu kajdanki na ręce trzymane z przodu. Dobrze, proszę pana. Uwagi, że nie jest pan osobą agresywną, więc... Proszę pana, nie ma problemu, proszę bardzo. Niech pan zobaczy, jaki jestem ugodowy. Dobrze, usiądź z panem. Jeżeli bym mógł troszeczkę lżej, bo tu mnie mocno uciska. Tak, Ten dobrze. jest fajnie, fajnie, no. Delikatnie, luźnie, nie musi pan dużo. Ten jest ok, a ten mi trochę. Tak, wystarczy? O, już musi, bo widzę, że chyba albo mam grubszą rękę, albo po prostu jeżeli bym pana poprosił o zdjęcie zegarka i włożenie mi go do kieszeni, to będzie mi łatwiej. No bo przed zegarkiem założyłem.
Zdejmie pan mi ten zegarek, dobrze? Znaczy nie mogę, daj ten klucz, co? Spróbujemy ten. No bo zobaczy pan, co tu jest luz, a ja rozumiem, że mam grube ręce, no. Na tą rękę. Jak pan mi odepnie na chwilę, ja zdejmę zegarek i będzie pan miał łatwiej. Mówię, nie mam, jesteście panowie obaj uzbrojeni, ja nie mam najmniejszego w ogóle nigdy zamiaru się, że tak powiem, z policją wdawać w jakieś... Nie, bo ja chciałem tylko pana dane osobowe. Ja wiem, ja to rozumiem. Ja Ja, proszę pana, to jest pana teza, ja nie utrudniam tych czynności, to pan teraz przekracza uprawnienia. I zobaczy pan, bo ja nie jestem pierwszy raz w tej sytuacji. Nie mogę ten. Możesz zrobić klucze tutaj, jak on ma zegarek i jest. To nie pan, pan drugi, jakbym pan zdjął ten zegarek, jest jakiś... Ja może sam sobie zdejmę, dobra? Będzie... Bo ja nie mogę dostać pana zegarka, tak? Dobra, to zaraz już pan mam. O dobra, już jest okej. Pan nie dociska sobie, bo pan... Nic nie będę robił tutaj. Ekwilibrystyka mała. Od razu panu informuję, że jedyne co mam przy sobie, to jest na wypadek, gdyby jakiś agresor... Jak pan chce wiedzieć, to w jednej z tych kieszeni jest, muszę pan go wyjąć. Sprawdzimy pana pod kątem dzisiejszym będzie. Dobra, 133. Słuchaj, informacyjnie zjadę z panem do ciebie ustalić tożsamość. Zrozumiałem. Pretensje, chodzenie, nagrywanie, o maskę. Jadę na policję, ponieważ mogę robić to, co robię. Ponieważ robię to, co mogę robić legalnie. Bo jakaś firma miała kaprys, firma, jakiś nieznany zgłaszał, że chodziłem z kamerą. Niech pan się zastanowi, co pan zrobił tak naprawdę. Nieznana osoba chodzi z kamerą. No, dobrze, że nie zgłosił, że patrzę się w ogóle gdzieś, albo oddycham. I jestem w kajdankach. No dobrze, taką wybrał pan drogę, to tak będzie. Też może pan mi zacisnąć trochę, jak pan chce, bo sobie rękę przekręciłem, to będzie miło. Co pan ma zszyte? Nie, teraz jest wszystko w porządku. Będziemy na komendzie, to panu odepnę. dobrze? Wszystko jest w porządku z kajdankami teraz. To znaczy nie jest to, że mam je w ogóle na ręce i jadę, ale jeżeli chodzi o... Będziemy na komendę. Sprawdzę. Jeszcze, nie? Trzeba protokół zrobić. Słyszał pan kiedyś o takim kanale Audyt Obywatelski? To pan go prowadzi? To już nie jest istotne. Tak myślę, że pan nie słyszał, bo inaczej by się pan nie znalazł w tej sytuacji, w której pan teraz jest z kolegą. To jest takie dziwne przeświadczenie niektórych policjantów, bo nie wszystkich. Jeżeli ktoś zgłasza legalną rzecz, ktoś sobie idzie i korzysta ze sprzętu w legalny sposób, to, że można od niego oczekiwać podania danych osobowych, mimo że nie... Dobrze, przejdziemy. Dobrze. Pomieszczenie dla osób zatrzymanych. Wygląda na to, że w końcówce sezonu ta część policji, którą zaliczam do szurskiej odnogi tej formacji, mówiąc w przenośni, wygrywa mecz, bo jednak wylądowałem za kratami. Tylko że jest jedno ale. No dobra, po Wiśle wygrywa z Kokolem 3-0 w pierwszym meczu.
Jak to w pierwszy? Przecież to ostatnia kolejka. Ostatnia? Ale z siebie Na samym początku policjant informuje mnie o zgłoszeniu, że chodzę i nagrywam i pyta mnie w jakim celu, dodając, że jest to zgłoszone. Grzecznie mu odpowiadam. Potem twierdzi, że ponieważ jest zgłoszona interwencja, to musi ustalić dane osoby, z którą rozmawia. Nie, nic takiego nie musi, prawo nic o takim musie nie mówi i część policjantów to rozumie, prezentowano takie materiały na tym kanale. W dalszej części policjant twierdzi, że mam obowiązek podania danych na podstawie artykułu 65 kodeksu wykroczeń, co jest totalną bzdurą. O charakterze tego artykułu go informuję, ale do funkcjonariusza kompletnie to nie dociera. Artykuł 65 kodeksu wykroczeń nie tylko nie stanowi o obowiązku podania danych, w ogóle nie jest do tego podstawą, ale nie stanowi nawet o sankcjach w przypadku, gdyby danych ktoś nie podał. Artykuł ten stanowi o sankcjach, ale jedynie w przypadku, gdy ktoś ich nie podaje, gdyby miał w danej sytuacji taki obowiązek, a ten obowiązek musiałby wynikać z innego przepisu spoza KW. I bardzo wielu ignorantów policyjnych kompletnie nie rozumie albo udaje, że nie rozumie tego aspektu. Pan policjant twierdzi, że to moja interpretacja jedynie, a on mi podaje, jak wygląda prawo. No nie, panie policjancie, nie jest to moja interpretacja, jest to zwyczajny fakt przywołany choćby w jednej z omawianych przeze mnie spraw, gdzie sędzia w uzasadnieniu dokładnie to potwierdza. Link do tej sprawy zostawiam wam w opisie pod filmem. Pan dalej twierdzi, że jest organem uprawnionym do legitymowania, sugerując, jakby mógł skorzystać z tych uprawnień zawsze, gdy jest na służbie. Stali widzowie zapewne pamiętają, co na ten temat stwierdził sędzia uchylający decyzję prokuratury o odmowie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów, a stwierdził on, że przekroczeniem uprawnień może być czynność podejmowana w ramach uprawnień funkcjonariusza, ale co do której nie było podstawy faktycznej lub prawnej. I link do tego też znajdziecie w opisie materiału. Policjant idzie dalej i stwierdza, że jestem nagle podejrzany o popełnienie wykroczenia, bo jest zakaz nagrywania. Wielokrotnie proszony o podanie przepisu, o którego łamanie mnie podejrzewa, nie podaje go ani razu. Łamiesz pan jakiś przepis. Jaki? Zakaz, którego nie ma w aktach prawnych. Nie podam przepisu, powiedziałem swoje, do wora. Policjant w pewnym momencie stwierdza, że jestem podejrzany o popełnienie wykroczenia zakazu fotografowania, że to dotyczy łamania zakazu regulaminu firmy. Czy ty siebie słyszysz, facet? Popełniam wykroczenie, bo łamię jakiś zakaz z regulaminu firmy, będąc poza firmą. Na kilkukrotne prośby o podanie mi tego przepisu, który to rzekomo łamię, policjant w pewnym momencie unosi się i twierdzi, że już mi powiedział swoje, najwyraźniej uważając, że nie musi mi przytoczyć przepisu, którego rzekomo nie przestrzegam. To nie jest żadne podejrzenie, to jest zmyślanie przepisów i zmyślanie podejrzenia. Nie mogę być podejrzewany o łamanie zapisu prawa, który to zapis nie istnieje. Pan policjant powtarza kilka razy, że podał podstawę prawną, na jakiej ma mu podać dane osobowe. Oczywiście niczego takiego nie podał natomiast kompletnie inny przepis dotyczący czegoś innego i samo to już powinno być wystarczające, by bzdurny zarzut z artykułu 65 KW został odrzucony, o czym też wspomina jeden z sędziów w jednym z omawianych przeze mnie materiałów. Pan policjant uznał, że swoich praw mogą dochodzić w sądzie, sugerując, że mam się podporządkować jego poleceniom, obojętnie czy ma rację, czy nie. Ja rozumiem, że wśród szurów policyjnych panuje przekonanie, że najpierw obywatel ma obowiązek dać gwałcić swoje prawa, a potem się skarżyć. No więc nie, ale o tym już pewnie w sądzie. Pan policjant kolejny raz przywołuje artykuł 65 KW, informując mnie, że z niego popełniam wykroczenie, jeśli tych danych nie podaję. Jakiś niezwykle silny ten artykuł. Jeszcze przed chwilą był podstawą prawną do legitymowania. Czy może policjant zwyczajnie bajduży i mówi co wie, ale że zbyt wiele tego nie ma, to zwyczajnie nie wie co mówi. Nagle się okazuje, że zgłaszającego jest brak, a ochrona nie ma żadnych obiekcji, ale wchodzi argument typu nie wiem czy pan nie jest osobą poszukiwaną. Tylko kto mi tu komunikuje, że taką przypominam? Kto i w którym momencie mi to zakomunikował? Problemów było więcej, ale nie w związku z jakąś wymyśloną przez panią nerwowością, tylko w związku z brakiem kompetencji. Na komendzie niekompetencja rosła z minuty na minutę, podobno policyjne kamery działały, ale o tym więcej za jakiś czas.